Po pierwsze, słód. To mit, że piwo robi się z chmielu. Podstawą jest słód jęczmienny. Każdy rodzaj piwa ma specyficzny skład nadający mu inny charakter smaku i zapachu. Do koźlaka w browarze Fortuna wykorzystuje się aż 4 rodzaje słodu: czekoladowy, monachijski, karmelowy i palony. Słód palony uzyskiwany jest na miejscu rzemieślniczą metodą prażenia w bębnie prażarki. Słody miesza się w odpowiednich proporcjach i mieli na śrutę. Ta trafia do kadzi zaciernej, gdzie miesza się ją z ciepłą wodą w temperaturze około 45 stopni. Kiedy mieszanina jest wyrównana, powoli zaczyna się podnosić temperaturę aż do 77 stopni. W tym czasie naturalne enzymy zawarte w słodzie rozkładają złożone związki chemiczne, np. skrobie i białka, na proste z cukrami na czele. Następnie zacier trafia do kadzi filtracyjnej. Jej zadaniem jest oddzielenie związków rozpuszczonych w wodzie od łuski, która pozostała po słodzie. Płyn, który zawiera rozpuszczone w wodzie związki, nazywany jest brzeczką. Filtracja brzeczki odbywa się w kilku etapach. Ostatecznie trafia ona do kotła warzelnego. Tu brzeczka jest gotowana. Na początku tego procesu dodaje się porcję chmielu goryczkowego. Chmiele, podobnie jak słody, też są różne. W procesie tworzenia piwa chmiel jest dodatkiem smakowym. Warto wiedzieć, że dziś chmiel w browarach wygląda tak. To sprasowany, naturalny produkt. W takiej formie łatwiej go przechowywać, tak by nie tracił swoich właściwości, nie utleniał się. Gotowanie trwa godzinę. Pod koniec gotowania natomiast dodaje się do brzeczki chmiel aromatyczny, bogaty w olejki eteryczne. To on wpływa na późniejszy zapach i aromat piwa. Ugotowana brzeczka jest już prawie gotowa do fermentacji. Na tym etapie ustalony jest tzw. baling. W przypadku koźlaka miłosławskiego ta wartość wynosi 15,7 stopni balinga, co oznacza w uproszczeniu, że jest 15,7 kg rozpuszczonego ekstraktu na 100 litrów brzeczki. Schłodzona do temperatury 8,5 stopnia i natleniona brzeczka gotowa jest do fermentacji. Mniej więcej 10 wiader drożdży zadawanych jest na zaczyn mający około 10 000 litrów. W pierwszej fazie dzięki obecności tlenu drożdże bardzo intensywnie się namnażają. Druga, trzecia doba to jest tak zwana fermentacja burzliwa. Kiedy tlenu zaczyna brakować, drożdże zaczynają fermentować, czyli pobierać rozpuszczony w brzeczce cukier, przetwarzając go na alkohol i dwutlenek węgla. W miłosławskim browarze proces fermentacji odbywa się w otwartych kadziach. Nie są one głębokie. Ciecz sięga około 2 metrów, co ma pozytywny wpływ na drożdże. Tu drożdży się nie stresuje, co oznacza, że nie wytwarzają one żadnych toksycznych związków i mają długą żywotność. Po 12 dniach powstaje młode piwo. W kadzi jest ono schładzane do temperatury 4 stopni i przesyłane do tanków leżakowych. Tu temperatura jest jeszcze niższa, 2 stopnie Celsjusza. Piwo leżakuje w takich warunkach przez 4 tygodnie. To czas potrzebny, by związki chemiczne powstałe podczas fermentacji uległy przetworzeniu. W tym powolnym procesie powstaje ostateczny bukiet piwa. Dojrzałe już piwo trafia do filtrów. Tu do filtracji wykorzystuje się naturalną ziemię okrzemkową. Podczas filtracji oddzielane są drożdże od piwa. Przepływając przez filtry uzyskuje ono ostateczny połysk. Nim trunek trafi do rozlewni, przechodzi jeszcze kontrolę fizykochemiczną. Badany jest również smak, zapach i barwa piwa. Dopiero po uzyskaniu zgody działu jakości piwo może zostać rozlane. Koźlak z Miłosławia doceniony został przez znawców, zdobywając Grand Prix na prestiżowym konsumenckim konkursie piw Chmielaki Krasnostawskie.